Tym odcinkiem zaczynamy maraton. Odcinki będą pojawiać się od poniedziałku do piątku przez ten tydzień. Terry McGinnis to chłopak, który został drugim Batmanem. Jego postać możemy poznać w różnych komiksach o Batmanie, jak i w serialu pod tytułem Batman przyszłości. Był to naprawdę fajny serial, który opowiadał o nowych przygodach nowego Batmana, którego mentorem był Bruce Wayne, czyli prawdziwy, oryginalny Batman. Cześć, ja jestem Thomas. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, dlaczego Batman Beyond nigdy nie dostał zakończenia. Zacznijmy od początku. Batman przyszłości był czwartym serialem w DC Animated Universe i miał on za zadanie rzucić całkiem nowe spojrzenie na miasto Gotham. Serial był mieszanką dramatu dla nastolatków i serialu o emocjonalnym rozwoju postaci, z elementami filmów akcji w stylistyce neo-noir. W serialu możemy zobaczyć wiele ciekawych plot twistów, takich jak odrodzenie się Ra's al Ghula. W serialu także możemy zobaczyć przyszłościową Ligę Sprawiedliwości. Jednakże serial zakończył się nagle, tak naprawdę bez żadnego zakończenia historii. Ostatni odcinek serialu pokazuje, jak Terry odkrywa swoją twarz przed małym chłopcem, co powoduje, że staje się on celem złej sekty Cobra. Najlepsze jest to, że wydarzenia z tego odcinka nie dzieją się aktualnie w teraźniejszości dla serialu, tylko są one retrospekcjami, które Terry opowiada swojej koleżance i tłumaczy jej w ten sposób, dlaczego powinien ukrywać swoją tożsamość. I w ten sposób sprawia to, że nie jest to w jakimkolwiek stopniu satysfakcjonujące zakończenie dla tak dobrego serialu. Jednakże nie było to do końca zakończenie historii Terry'ego. Pojawił się on jeszcze w jednym odcinku serialu Justice League, w odcinku pod tytułem Epilog. Nie zmienia to jednak faktu, że nigdy nie dostaliśmy oficjalnego zakończenia serialu. Twórcy serialu powiedzieli w wywiadzie, że tak naprawdę nigdy nie dostali informacji o odwołaniu serialu od stacji. Dodali, że tak naprawdę wszystko zakończyło się samo z siebie. Jednakże nie jest to koniec historii, ponieważ w trakcie tworzenia trzeciego sezonu mówione było, że planowany był już czwarty sezon. Trzeci sezon zakończył się po 52 odcinkach z naprawdę dobrą oglądalnością i można powiedzieć, że był on tak naprawdę sukcesem. Jednakże na stacji w tamtym momencie pojawiły się zapowiedzi serialu o Lidze Sprawiedliwości i prawdopodobnie właśnie to było powodem, dla którego nigdy nie dostaliśmy kontynuacji serialu Batman Beyond. Z tego co wiadomo, planowany był również film i w tym filmie mieli pojawić się tacy bohaterowie jak Catwoman i Nightwing, czyli Dick Grayson, pierwszy Robin. W filmie miały pojawiać się takie motywy jak przykładowo to, że Terry był klonem Bruce'a Wayne'a i właśnie ten wątek został wykorzystany w odcinku Epilog serialu Justice League. A sama postać Terry'ego wiele razy pojawiała się w serialu Justice League w różnych odcinkach jako postać drugoplanowa, która pomagała głównej ekipie Ligi Sprawiedliwości. Niestety ten film nigdy nie powstał, a byłby to już drugi film z tej serii, ponieważ pierwszym był film o powrocie Jokera. Mimo tego, że od ostatniego odcinka serialu minęło już kilkanaście lat, fani dalej domagają się powrotu postaci Terry'ego do filmów lub seriali o Batmanie. I szczerze, sam chętnie zobaczyłbym kontynuację tego serialu w wersji animowanej, ale nie narzekałbym też, gdyby pojawił się on w formie aktorskiej, przykładowo w Nowym Świecie Jamesa Gunna. Byłoby to moim zdaniem całkiem ciekawe, gdyby James Gunn wziął się za postać Batmana Beyond. Tylko nie teraz, tylko na przykład za 10-15 lat. A na ten moment zostalibyśmy przy wersji animowanej, aby w tym czasie poznać lepiej Batmana aktualnego Bruce'a Wayne'a ze świata Jamesa Gunna. I gdzieś w trakcie tego wdrążalibyśmy postać Terry'ego, aby było wiadomo, że jest on w tym świecie, aby następnie w którymś filmie przejął on pałeczkę od Bruce'a Wayne'a. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i zostawicie tu łapeczkę w górę. A ja się z wami żegnam, więc bum zjazd.